Zastanawiałeś się kiedyś, czy Deidara mógł pokonać Sasoriego, skoro sam mówił, że Sasori jest od niego dużo silniejszy? Ja też nie, no bo skoro Deidara mówił, że Sasori jest od niego silniejszy, przecież by nie kłamał, nie? No i tego się w sumie dowiecie w dzisiejszym filmie. Pojedynek Sasori kontra Deidara. Jest to bardzo ciekawy pojedynek, nie tylko ze względu na to, że tak jak mówiłem, Deidara mówił, że jest słabszy od Sasoriego, a konkretnie, że Sasori jest od niego silniejszy. No jest to dwóch artystów z Akatsuki, którzy ciągle kłócą się o to, którego sztuka jest lepsza. No i sprawdzimy sobie dzisiaj, który styl sztuki jest tak naprawdę silniejszy i kto wygrałby w ich bezpośrednim pojedynku. No i pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o każdym nowym filmie. Sasori kontra Deidara. Większość osób skończyłoby ten materiał w tym momencie i stwierdziło, że nie ma sensu tego rozstrzygać, skoro Deidara powiedział Kakashiemu i Naruto, że Sasori jest od niego silniejszy. Więc skoro Deidara tak powiedział, to nie ma o czym gadać, nie ma o czym robić filmu. Sasori powiedział, że Deidara jest silniejszy. No i to kończy temat. No ale to jest strasznie uproszczone myślenie o tamtej sytuacji, bo jeśli zobaczymy sobie, co tak naprawdę chciał osiągnąć Deidara, to jest to ewidentne odciągnięcie Kakashiego od jego i Naruto, no bo Kakashi był zdecydowanie najsilniejszym przeciwnikiem pomiędzy nim a Naruto. No jeśli Deidara faktycznie miał się kogoś obawiać, to zdecydowanie powinien być to Kakashi, więc chciał go po prostu odciągnąć do Sakury i Chiyo. Bo dość oczywiste jest to, że Deidara chciał po prostu od razu mieć następną ogoniastą bestię i chciał pokonać Naruto, żeby przynieść następną ogoniastą bestię do Akatsuki. No i widać to w scenie w jaskini, bo z Naruto kipią dosłownie emocje przez to, że zabrali Garę, a Deidara widzi, że takiego Naruto będzie pokonać łatwo, no i specjalnie chce go rozdzielić z resztą drużyny, aby za nim pobiegł. No i stąd właśnie te słowa, że Sasori jest dużo silniejszy od Deidary, bo Deidara chce przekonać Kakashiego, że powinien wracać, zostawić Deidarę samego z Naruto, no i wtedy Deidara zyskał dwie ogoniaste bestie. Właśnie dlatego nie powinniśmy traktować tych słów Deidary jako faktyczny obraz rzeczywistości, tylko jako to, że próbował zwieść Kakashiego, aby nie biegł razem z Naruto za nim. No i skoro sobie już to wyjaśniliśmy, to następną kwestią jest walka Sakury z Sasorim. Dużo ludzi w ogóle nie rozumie tej walki i uważa, że Sasori wypadł w niej beznadziejnie, że wypadł w niej turbo słabo i że jest w ogóle słabszy od Sakury, ale to nie jest do końca prawda, bo Sakura jest przez większość czasu sterowana przez babkę Chiyo, więc no to nie są jej ruchy, to nie jest jej czas reakcji. Zresztą jej refleks został sprawdzony podczas tego, kiedy Sasuke walczy z drużyną 7, w której jest Sai. I Sakura tam nie zauważa ruchu Sasuke w stronę Naruto. Po prostu go nie zauważa. W jej oczach on się teleportuje, rozumiecie? Także jej refleks jest po prostu beznadziejny. Zresztą Sasori walczy z Sakurą, która jest po prostu strasznie słaba. To jest początek Shippudena i my wszyscy pamiętamy Sakurę, która dużo lepiej sobie radzi w walce, która może przyzwać Katsuyu, ma technikę leczeń i jest po prostu z tego późniejszego Shippudena, a w tej wcześniejszej fazie Sakura jest naprawdę słaba i Sasori nie powinien mieć z nią samą większych problemów. Wiadomo, tutaj jeszcze dochodzi ingerencja babki Chiyo, ale w tym wszystkim chodzi o to, że Sasori walczy z wersją Sakury, która nie była w stanie zobaczyć ruchu Sasuke. Ale największy problem dla Sasoriego jest w tym, że Sakura, pomimo że była tak słaba i tak beznadziejna w tym okresie, to rozwala jego wszystkie marionetki praktycznie na jednego hita. Nawet Hiruko, w której on cały czas siedział, i babka Chiyo zauważa, że ma wzmocniony pancerz i doczekała się wielu ulepszeń. Sakura radzi sobie z tą marionetką jednym strzałem. Jak Sasori miałby w ogóle pokonać kogoś silniejszego, skoro Sakura po dotknięciu każdej z jego marionetek, a w szczególności tej wzmocnionej, w której on w tym Hiruko siedzi praktycznie cały czas i w nim podróżuje, więc to powinna być jego najsilniejsza obronnie marionetka. No ale pomimo tego wszystkiego Sakura one-shotuje praktycznie każdą marionetkę, którą on pośle w jej stronie, dosłownie każdą. Nie mówię tutaj o tym tylko, że zone-shotowała Hiruko, bo zone-shotowała też trzeciego Kazekage i zone-shotowała wszystkie marionetki, które poleciały w jej stronę ze 100 marionetek, które przyzwał Sasori. Ja rozumiem, ktoś mi teraz powie, że Sakura miała dużą siłę fizyczną i że trenowała z Tsunade, ale skoro Sakura była w stanie swoją pięścią rozwalić te wszystkie marionetki w piach, to co miał zrobić Naruto ze swoim Rasenganem albo Sasuke z Chidori? No, wszystkie te marionetki po prostu leżałyby w gruzach. Więc jeśli chodzi o wytrzymałość, marionetki były po prostu beznadziejne, ale za to jeśli chodzi o ataki, marionetki też były beznadziejne, bo Sakura sobie z tymi wszystkimi atakami radziła. Chociaż myślę, że tutaj oddałbym punkt jednak Sasoriemu i jego marionetkom, no bo przez większość czasu i część tych ataków dosięgłoby Sakurę, gdyby nie to, że babka Chiyo sterowała nią i robiła za nią tak naprawdę te wszystkie uniki. No ale to nie tłumaczy tego, że Sasori tak powinien z łatwością z nimi wygrać, a Sakura dostała obrażenia tylko wtedy,
kiedy sama się podłożyła, żeby osłonić babkę Chio. Tylko wtedy on był w stanie ją trafić. Dobra, może jej coś tam zadał, ale to były tak naprawdę zadrapania i jedyne sensowne obrażenia były wtedy, kiedy sama nadziała się na miecz, okej? No i skoro tylko wtedy był w stanie ją trafić, to znaczy, że wszystkie uniki robione przez babkę Chio były skuteczne, a bądźmy sobie szczerzy, no to nie jest najszybsza postać w całym uniwersum Naruto. Więc tak naprawdę szybkość Sasoriego była słaba, no bo przegrał na szybkość z Sakurą, która była w fazie bycia super wolną, która nie zauważa Sasuke. No i babka Chio, która już ze względu na swój wiek nie ma na pewno takiego refleksu, bo z wiekiem ten refleks spada, więc jeśli chodzi o szybkość, Sasori wychodzi blado. I myślę, że jako benchmark szybkości możemy tutaj śmiało postawić Sasuke, no bo Deidara robi unik przed jego atakiem dużo później, kiedy Sasuke jest dużo silniejszy i szybszy, niż wtedy, kiedy Sakura dosłownie nie była w stanie zobaczyć jego ruchów. Jakby ktoś jeszcze nie zrozumiał, to tłumaczę. W tym momencie to się dzieje pierwsze i Sakura nie widzi ruchu Sasuke. Nie widzi, a Sasuke jest w najwolniejszej swojej formie, jeśli chodzi o te 3 chronologiczne zdarzenia. W tym momencie, mimo tego, że nie była w stanie zobaczyć Sasuke, to unika podczas walki ze Sasorim, unika jego ataków, a w tym momencie, po tym jak Sasuke już zabija Orochimaru i jest dużo silniejszy niż był tutaj, Deidara i tak jest w stanie tego unikać. Czyli Deidara jest w stanie unikać szybszego Sasuke, którego nie była w stanie zobaczyć, nawet nie mówiąc o uniknięciu, nie była w stanie zobaczyć Sakura, a mimo to, że nie była w stanie zobaczyć tego słabszego Sasuke, to była w stanie unikać Sasoriego. Więc Deidara na tym polu po prostu wygrywa. Ale pomimo tego przy walce z Sasorim jest w stanie unikać jego ataków, więc no Deidara zrobiłby to dokładnie tak samo i to z dużo większą łatwością. Tu jest chyba oczywista zależność, że Deidara miał dużo lepszy refleks. No i Deidara walcząc z Garą, który miał całą pustynię do dyspozycji i swój piasek, który jak wiemy, no piasek Gary jest bardzo szybki. Zresztą pokazuje to sytuacja na szczycie Kage, kiedy Raikage miałby już zabijać Sasuke i Gaara jest w stanie obronić go piaskiem, a jak wiemy 4. Raikage to najszybsza wtedy osoba na świecie. Wiadomo, później Naruto był w stanie unikać jego ataków i być szybszy od niego, ale aktualnie wtedy, kiedy Gaara chronił Sasuke tym piaskiem, Raikage był tą najszybszą osobą, no i piasek zdążył, więc wyobraźcie sobie jaki refleks i jak dobry musiał być Deidara, skoro walczył z Gaarą, był w stanie unikać jego ciosów piaskiem, a do tego Gaara był na swoim terenie i miał do dyspozycji całą pustynię. Więc na tamten moment piasku nie mogło mu braknąć. Więc Gaara był wtedy w dobrej pozycji, pomimo tego, że musiał ochraniać wioskę, więc wiadomo, nie mógł zawsze bezpośrednio atakować Deidary i mieć wywalone na to, co się dzieje dookoła, no bo nie mógł zrównać z ziemią całej wioski piasku. No i Deidara jest młodszy od Sasoriego, więc Sasori ma zdecydowanie dużo większe doświadczenie bojowe, ale Deidara bardzo dobrze sobie radzi w takich sytuacjach, w których trzeba szybko podejmować decyzje. No i robi to właśnie podczas walki z Gaarą, bo pomimo tego, że piasek był szybki i Deidara był dobry w unikanie go, Gaara trafił Deidarę w ramię i mu je po prostu zmiażdżył. Ale Deidara wykorzystał ten moment, żeby małe bomby przechwycić do piasku Gaary i dzięki temu przedostały się prosto do niego i do jego obrony absolutnej. Co było sprytnym ruchem, zważając na to, że ja nie zakładam, żeby Deidara specjalnie dał się trafić i zmiażdżyć sobie jedno ramię. No ale pokazują też te swoje umiejętności podczas walki z drużyną Gaia, no bo cała ta drużyna jest bardzo silna w taijutsu, a Deidara bez obu rąk i z kunałem w ustach jest w stanie walczyć z nimi i w dodatku obmyślić plan ucieczki. I zjadając ptaka, który ma w sobie glinę, pozoruje swoją śmierć wybuchem. I dzięki temu udaje mu się przeżyć i uniknąć tej sytuacji. Zresztą też chcę dodać, że Pain mówił o Deidarze, że on nie może być w zwykły sposób zastąpiony, bo jego umiejętności są wyjątkowe. Kisame, kiedy był partnerem z Itachim, mówili, że Deidara był jednym ze silniejszych członków Akatsuki i między innymi byli to właśnie Deidara, Pain, Itachi i Kisame. I to pokazuje, że Deidara był bardzo silny, skoro też przez innych silnych członków Akatsuki był tak postrzegany. Deidara też według mnie z łatwością poradziłby sobie z najsilniejszą marionetką Sasoriego, czyli 3. Kazekage, bo pomimo, że był on najsilniejszym Kazekage, no to była to tylko marionetka i nie była ona tak silna jak 3. Kazekage. Sasori też nie używa jakiejś niesamowitej ilości żelaznego piasku, który 3. Kazekage mógł używać, a Gaara w walce z Deidarą używa tak
tak naprawdę całej pustyni, więc pomimo tego, że można by pomyśleć, że żelazny piasek jest silniejszy od zwykłego, no to było go naprawdę, naprawdę mało i Sasori nie mógł używać tego piasku w dużych ilościach, a Deidara dawał sobie radę z całą pustynią Gary. No i ja też wierzę, że skoro Sakura była w stanie sobie dawać radę z unikaniem tego żelaznego piasku, to Deidara nie będzie miał z tym żadnego problemu. Sasori, żeby wygrać tą walkę, musiałby trafić Deidarę trucizną i musiałby go zatruć. No a po tym wszystkim, co tu dzisiaj powiedziałem, chyba jasno widać, że Deidara nie miałby większych problemów z unikaniem ataków Sasoriego. No i nie powiedziałem jeszcze o najważniejszej przewadze Deidary, czyli latanie. W świecie, gdzie mało kto może latać, ta umiejętność jest bardzo cenna i daje naprawdę wielkie możliwości. W dodatku Deidara jest osobą, która walczy z dystansu, więc dla niego ta umiejętność jest idealna i daje mu ogromną przewagę w każdej walce. Więc w walce z Sasorim nie powinien mieć większych problemów, tym bardziej, że jego eksplozje są dużo silniejsze niż ataki Sakury, a od nich już marionetki padały jedna za drugą. Gdyby Deidara zaczął bombardować Sasoriego, Sasori nie miałby szans na przeżycie. Jego wszystkie bomby marionetki rozwalałyby jedna za drugą. Myślę, że jego marionetkowe ciało nie byłoby dużo w stanie więcej wytrzymać. Deidara na spokojnie, używając bomb C2 i tego wielkiego smoka, który rozrzuca wszędzie bomby, byłby w stanie na spokojnie pokonać Sasoriego, a nie zapominajmy, że są jeszcze bomby C3, które są dużo silniejsze, i C4, czyli wielka lalka w kształcie Deidary, która wybucha i rozrzuca mikrobomby, które są w stanie wniknąć do każdego miejsca w ciele człowieka i tam robić mikroeksplozje, które niszczą po prostu wszystko w promieniu paru kilometrów. Tak naprawdę jedyną szansą dla Sasoriego byłoby, jeśli jakimś cudem trafiłby Deidarę trucizną, wtedy prawdopodobnie wygrałby tą walkę. Chociaż zanim trucizna zaczęłaby działać, myślę, że Deidara byłby w stanie jeszcze przygotować swoją ostateczną technikę, czyli C0, ostateczną sztukę. No i to jest tak silna eksplozja, że Sasori nie miałby szans uciec i na pewno znajdowałby się w promieniu rażenia tej techniki, więc według mnie w najlepszej sytuacji Sasori zremisowałby z Deidarą i nie miałby szans wygrać. W sensie, wiadomo, miałby jakieś szanse, ale po tym, co dzisiaj przedstawiłem i no, tak jak się spojrzy na te dwie postacie, Deidara jest dużo silniejszy od Sasoriego. No i też Deidara walczył na równi z Sasuke. Mimo tego, że przegrał tą walkę, to tylko dlatego, że Sasuke miał Sharingana i był posiadaczem stylu błyskawic. Działał na bomby Deidary. W dodatku Sasuke przez Sharingana mógł zobaczyć czakrę tych bomb, więc niewiele było osób, które mogłyby pokonać Deidarę i akurat jedyną tak naprawdę był Sasuke, który miał i styl błyskawic i Sharingana. No a Sasoriego pokonała Sakura i stara baba Chiyo, więc to są postacie całkowicie innego kalibru niż Sasuke. Żeby oddać sprawiedliwość Sasoriemu, też trzeba przyznać, że Sakura miała akurat odtrutkę na truciznę Sasoriego, a stara baba Chiyo, jak wiadomo, była z wioski piasku i skoro była użytkownikiem marionetek, dużo lepiej mogła się przeciwstawić Sasoriemu. Deidara był dużo silniejszy od Sasoriego i bez problemu by sobie z nim poradził. Miał odpowiedź na każdą jego technikę. W dodatku techniki Sasoriego poza trucizną nie były jakieś wybitne ani trudne do zwalczenia przez Deidarę, więc Deidara dużo silniejszy od Sasoriego wygrałby ten pojedynek bez problemu. No i to już koniec. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Daj znać w komentarzu, czy według Ciebie Deidara faktycznie wygrałby ten pojedynek. Według mnie Deidara jest jedną z najbardziej niedocenionych postaci w całym Akatsuki, więc na pewno jeszcze zrobię o nim chociaż jeden film. A ja się w tym momencie żegnam i dzięki za oglądanie.